Weźmy naszą sakwę na spacer i sprawdźmy, czy umie pływać. Całe szczęście, że tam ziemniaków nie wrzuciłem, ale tutaj jest garnek, śpiwór puchowy, zimowy, więc mam nadzieję, że się nie zamoczy w środku. Taki jest cel. No gdy się zamoczy, będzie kicha. Zanim wrzucę do wody, sprawdzę tylko, co jest w środku. Tak, garnek i materac. Więc ważne rzeczy. Zawinę na 3 razy. Pływa. Ale... to jak widać, pływa. Zobaczymy później, co jest w środku. Co wam powiem, no buta zamoczyłem w wodzie. Ta sakwa sobie pływa z jednej i z drugiej strony. Wodospad jest piękny, basen. I zobaczymy. Moim zdaniem będzie fajnie. Okej, chodź tu. Starczy tego pływania. Sprawdźmy, co jest w środku teraz. Otworzę przy motocyklu. Przy łódź teraz ciężka, mokra torba. Jeżeli ma coś przesiąknąć, to jeszcze będzie miało czas, żeby nasiąknąć te 10 minut spaceru. No, z 2 kg doszło ciężaru. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy zawartość sakwy jest sucha. Bo to jest w tym najważniejsze. Jest trochę wilgoci. Ogólnie jest trochę kropel. Ale nie wiem, czy to nie przy otwieraniu. Powiem tak. Tutaj gdzieś zawijka jest trochę mokre. Ogólnie im dalej w las jest parę kropel. Jest trochę mokro. Dobra, sakwa do pływania. Sakwa do pływania w rzekach może się nie nadawać na taką długość ilość, bo jednak troszeczkę przemokła.
ale przemokła troszeczkę, a nie zalała się wodą. Więc można uznać, że w zacinającym deszczu powinno być w miarę ok. Jak bardzo mokro jest w środku? Tu widać parę kropelek. To jest pokrowiec na śpiwór. Tutaj widać parę takich pojedynczych kropelek. Więc nie ma tak, że strumień wody wleciał. Ogólnie jest, można powiedzieć, że praktycznie sucho. Bo dlaczego? Myślę, że gdyby dłużej poleżała sakwa w wodzie, to zaczęłaby już nasiąkać. I zobaczcie dokładnie, że nasiąka przez zawijaną rolkę, tu gdzie jest wejście newralgiczne, i to sobie zaczyna po prostu tutaj tak spływać do środka. Więc myślę, że jest fajnie, spoko, że z deszczem to sobie powinna z palcem w nosie poradzić, czy z myciem z zewnątrz po prostu jakimś szlauchem. Ale jako worek żeglarski, no to się jednak nie nada. To, co widzimy wewnątrz sakwy, to tak, to jest przebarwione, to się sączy, ale dopiero tutaj widać parę kropelek. Więc tak jak mówię, no parę minut w wodzie przewracane z jednej na drugą stronę, czyli totalnie sobie pływało to w wodzie. I jeżeli miałbym stwierdzić, według mnie, dla mnie jest ok, dlatego że to nie jest worek żeglarski, a sakwa motocyklowa, która ma być po prostu tylko przed deszczem zabezpieczać, a nie pływać w wodzie, więc jest lepiej niż myślałem, bo spodziewałem się, że będzie dużo wody, że będzie wszystko mokre, a jest tylko delikatnie parę takich kropelek i nic więcej, więc uznaję, że jest suche. Natomiast nie polecam wrzucać do rzeki, do jeziora i samemu sprawdzać, liczyć, czy będzie lepiej. Dobra, pora spakować się z powrotem i wracać do domu.